City Skylines 2 miało zrewolucjonizować budowanie miast, ale po premierze w 2023 roku zawiodło graczy przez liczne błędy i słabą optymalizacją. Dziś w 2025 roku pora ocenić tę grę. Oto jej wady i zalety. Zanim przejdę dalej, zaznaczam, że opinie są możliwie obiektywne. Macie inne zdanie? Zapraszam do dyskusji w komentarzach. W drugiej części usprawniono system usług publicznych. Budynki można rozbudowywać i ustalać ich zasięg. Nowością jest też handel energią i wodą, co daje miastu nowe źródło dochodu. W grze czuć upływ czasu. Mapa zmienia się wraz z porami roku, a miasto musi radzić sobie z dynamiczną pogodą. Budowanie dróg jest teraz dużo łatwiejsze. Usprawniono tworzenie siatek ulic i skrzyżowań, a także dodano ronda. Funkcja Paradox Mod działa niezależnie od platformy, ale wciąż jest w wersji beta. Wyszukiwanie modów działa słabo, a po każdym uruchomieniu gry trzeba je instalować od nowa. Budowana funkcja pozwala robić efektowne zdjęcia i nagrania idealne do montażu filmów. Ultimate Edition to wersja z grą i przyszłymi DLC w cenie. Warto ją kupić, gdy zaczną wychodzić większe dodatki, które kiedyś wyjdą. Teraz czas na to, co Polacy lubią najbardziej – narzekanie. Gra od premiery wciąż jest niedopracowana. Pełna błędów, słabo zoptymalizowana i często się zawiesza. Nawet z DLSS są spadki w FPS. Wygląda, jakby twórcy spieszyli się ze wydaniem gry, by zadowolić akcjonariuszy. Bez tych problemów rozwój gry przebiegałby zgodnie z planem. Wyobraź sobie, że kupiłeś grę na konsolę przed premierą. Termin zostaje przesunięty, czekasz miesiąc, pół roku, rok. I wciąż nie wiadomo, kiedy gra się ukaże. Ciekawe, czy na konsoli mody między platformami będą działać poprawnie. Na papierze gra ma realistyczną i piękną grafikę, ale w rzeczywistości wygląda surowo. Rozmazane tekstury, sztuczne animacje NPC i zimne kolory tworzą ponury klimat. Od premiery nie pojawia się żadne duże DLC, tylko pakiety asetów, które wnoszą jedynie kosmetyczne zmiany. Gracze nadal czekają na prawdziwe dodatki, jak w pierwszej części. City Skylines 2 ma potencjał i jest lepsza od pierwszej części, ale zniechęca graczy przez błędy, słabą optymalizacją, awarią i brak dużych DLC. Mimo to jest nadzieja. Kolosar pracuje nad poprawkami i chce spełnić obietnicę rozwoju gry. Podobnie było z Cyberpunkiem 2077, który po naprawach zyskał uznanie. Może tu będzie tak samo. W 2025 roku City Skylines obchodzi 10-lecie, a twórcy przygotowali nową zawartość do obydwu części. Chcesz wiedzieć więcej? Sprawdź film o rocznicowej aktualizacji. A jeśli interesują Cię najlepsze mody, obejrzyj mój film o modach i pobierz je.